gdzie znajduje się najstarsza na Dolnym Śląsku i jedna z najstarszych w Polsce murowanych budowli obronnych. Jaki los spotkał krwawego Konrada von Cedlitz, gdzie miał miejsce pierwszy cud za sprawą świętej Jadwigi, czy da się zwiedzić pałac za przysłowiową kawkę, skąd wzięła się gołębiarka na rynku miasta i jak wygląda miejscowość doświadczona ogromną ilością pożarów, powodzi i epidemii. Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do miasta, którego początki sięgają X stulecia. Południowo-zachodnia Polska pełna jest pięknych zamków i pałaców. Jedne zachowały się lepiej, drugie nieco gorzej, ale ze wszystkimi wiążą się ciekawe historie. Dziś zabierzemy Was do Wlenia, miasta w województwie dolnośląskim, położonego pomiędzy Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim. Historia tego niedużego miasta od początku związana jest z pierwszą murowaną warownią Dolnego Śląska, Zamkiem Lenno. Ale to nie jedyna atrakcja tego miasteczka. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje kryje Wleń i co warto tam zobaczyć. Historia Grodziska na Górze Zamkowej sięga początków państwa polskiego. W X stuleciu powstaje tu gród obronny plemienia Bobrzan. Po włączeniu Dolnego Śląska w granice państwa piastowskiego Bolesław Krzywousty w 1108 roku podnosi Grodzisko do rangi kasztelanii. W dokumentach pisanych pojawia się ona po raz pierwszy w 1155 roku w bulli Hadriana IV jako Castrum Wallan. Wtedy to papież wziął pod opiekę biskupstwo wrocławskie wraz z zamkiem Wleń. Już w tym czasie w obrębie grodu znajdował się niewielki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Obecnie w tym miejscu stoi kościół świętej Jadwigi. Około 1160 roku książę Bolesław Wysoki rozpoczyna wznoszenie we Wleniu pierwszej murowanej budowli obronnej. Bolesław spędził dzieciństwo poza granicami kraju. W tym czasie wraz z wujem, królem niemieckim Konradem III, podróżował do Ziemi Świętej, bywał także w Czechach i na Rusi. U boku cesarza Fryderyka Barbarossy dwukrotnie wziął udział w wyprawach wojennych do Włoch, po których o jego bohaterskich wyczynach zaczęły krążyć legendy. Wkrótce po powrocie z Italii, dzięki układom między cesarzem niemieckim a Bolesławem Kędzierzawym, książę mógł powrócić na piastowskie ziemie. Nie wpuszczono go jednak do dużych miast jak Legnica czy Wrocław. Dlatego osiadł we Wleniu, gdzie na wzór europejskich dworów rozpoczął budowę zamku. To właśnie z Wlenia parę lat później rozpoczął udaną wyprawę po przejęcie władzy na Dolnym Śląsku. Wybudowany przez Bolesława dom romański uznawany jest obecnie za najstarszy świecki murowany budynek na Śląsku, a jednocześnie jedno z najstarszych założeń zamkowych w Polsce. Składał się on z 3 poziomów. W przyziemiu znajdowała się część gospodarcza, na pierwszym piętrze pomieszczenia reprezentacyjne, a na drugim komnaty mieszkalne. Całość założenia otoczona była kamiennym murem obronnym spajanym gliną. Na początku XIII wieku syn Bolesława, Henryk Brodaty, rozbudowuje zamek, dostawiając do domu romańskiego niewielką kaplicę oraz stawiając od południa 6-boczną wieżę ostatecznej obrony.
tym miejscu warto powiedzieć parę słów o Henryku i jego żonie Jadwidze Śląskiej. Ich małżeństwo zostało zaaranżowane, gdy oboje byli jeszcze dziećmi. I tu nie ma zgodności wśród historyków, czy od razu młodzi stanęli na ślubnym kobiercu, czy dopiero po kilku latach. Pewne jest natomiast, że już rok po ślubie małżonkowie doczekali się pierwszego potomka. Według kronikarzy ich małżeństwo było raczej udane, choć Jadwiga obcowanie cielesne uznawała za spełnienie obowiązku wobec dynastii. Po 10 latach i 7 dzieci, późniejsza święta stwierdziła, że cel małżeństwa został osiągnięty. Namówiła wówczas Henryka, by odtąd żyli już w zupełnej czystości. W 1209 roku oboje złożyli przysięgę przed biskupem wrocławskim. Od tego czasu Jadwiga unikała pozostawania z mężem sam na sam. Przychodziła do niego rzadko i tylko wtedy, gdy chciała się za kimś wstawić lub prosić go o pomoc. Wtedy też zawsze rozmawiała z nim w obecności innych osób. Henryk i Jadwiga rządzili mądrze, dbając o swoich poddanych. Oprócz kościołów i klasztorów fundowali także szpitale i sierocińce, dbając o najbiedniejszych. Według legendy na zamku Lenno miał też miejsce pierwszy cud za sprawą Jadwigi. Gdy pewnego dnia córka młynarza złamała zakaz pracy w niedzielę i zaczęła mielić zboże w żarnach, Bóg ją pokarał i trzonek maszyny pękł, przebijając jej dłoń. Niewiasta, wiedząc, że Jadwiga jest na zamku i że zna się na medycynie, szybko przybiegła prosząc o pomoc. Jadwiga, modląc się żarliwie, wyjęła drewno z dłoni. Rana niemal natychmiast zabliźniła się na oczach wszystkich obecnych. O ile Henryk i Jadwiga mogli uchodzić za życia niemal za świętych, to wnuk Jadwigi, Bolesław Rogatka, już taki święty nie był. Zepsuł on opinię o zamku, urządzając w nim coś na kształt śląskiego Alcatraz, czyli więzienia, z którego nie dało się uciec i nie można było go zdobyć. To we Wleniu Rogatka więził m.in. biskupa wrocławskiego do czasu, gdy ten nie pękł i obiecał opłacać podatki na równi z innymi możnie urodzonymi. Wieża była również przez pewien czas przymusowym mieszkaniem Henryka Probusa, bratanka Rogatki, nim ten zdecydował się oddać Bolesławowi 1/6 księstwa ze Środą Śląską. Kolejna rozbudowa zamku nastąpiła za czasów Bolka II Małego. Powstał wówczas tzw. Zamek Średni z budynkiem określanym jako Kinderstube i kuchnią. Po śmierci księcia jego żona Agnieszka sprzedała warownię szlachcicom śląskim. Od tego czasu stał się siedzibą burgrabiów. Nieskutecznie oblegany przez husytów, trafia w 1465 roku w ręce rodziny von Cedlitz. Był to jeden z najsłynniejszych rodów rozbójniczych na Śląsku. Jego kolejni przedstawiciele łupili zarówno okoliczną szlachtę i kupców, jak i mieszkańców Wlenia. Z uzyskanych w ten sposób środków przeprowadzono pod koniec XV wieku kolejną rozbudowę zamku. W miejsce starej wieży, której konstrukcja była zbyt ciężka i groziła zawaleniem, powstaje nowa, cylindryczna. Powstają też nowe zabudowania, a otaczające go mury podwyższono. Umocniono też zamek dolny, dobudowując basteję. Kolejny z rodu von Cedlitz, Sebastian, w XVI wieku doprowadza do zamku wodę za pomocą prawie 2-kilometrowego drewnianego rurociągu, a kaplicę przekształca na magazyn. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Najsłynniejszym i najkrwawszym z rodziny był żyjący w początku XVII stulecia Konrad von Cedlitz. Ponieważ sława rodu rozbójników rozeszła się po Europie i karawany kupieckie omijały okolice Wlenia,
Konrad radził sobie wymuszając od ludności daniny i usługi, a kto nie chciał spełnić jego życzeń, trafiał do lochu. Sprzymierzył się także z okolicznymi rycerzami i wspólnie urządzali dalsze wypady. Gdy rabusie powrócili z jednej z krwawych wypraw, postanowili zabawić się na zakończenie we Wleniu. Gdy kompanii Konrada rozjechali się po mieście w poszukiwaniu niewiast i napitku, ten pozostał sam na rynku. Wtedy to otoczył go tłum mieszkańców, którzy postanowili wziąć los w swoje ręce. Konrad spadł z konia tak niefortunnie, że nadział się na własny miecz. W agonii zaczął wzywać zajętych hulankami kompanów. Jeden z mieszkańców wyrwał wtedy miecz z jego piersi i odciął mu głowę. Od tej pory duch von Sedlica przemierza okoliczne tereny na koniu z głową pod pachą, szukając odkupienia. Podczas wojen szwedzkich zamek był kilkukrotnie oblegany i zdobywany przez wojska szwedzkie i cesarskie. Ostatecznie 7 września 1646 roku Habsburgowie nakazali wysadzenie zamku. Po wojnie właścicielem zostaje pułkownik króla Francji Ludwika XIII Adam von Kaulhaus. Jednak nie podejmuje się odbudowy, decydując się na wzniesienie z gruzów położonego nieopodal pałacu, o którym opowiemy wam za chwilę. Od tego czasu zamek Lenno pozostaje w ruinie. Na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy modne stały się romantyczne parki z ruinami, górę zamkową właśnie na taki przekształcono. Poprzecinały ją ścieżki spacerowe, miejsca odpoczynku oraz utworzono platformę widokową na wieży. Pod koniec lat 80. XX wieku rozpoczęły się na zamku Lenno badania archeologiczne i można powiedzieć, że jest to obecnie chyba najlepiej przebadana warownia w Polsce. Przewinęły się tu setki studentów archeologii, którzy zbadali niemal każdy centymetr na zamku. Po obsunięciu się jednej ze ścian w 2007 roku gmina ogromnym nakładem środków wyremontowała obiekt, udostępniając go w 2018 roku turystom. Dziś ruiny zamku Lenno to jedna z ciekawszych atrakcji Dolnego Śląska. Z dawnego przepięknego założenia zachowała się głównie baszta i to choćby ze względu na widoki roztaczające się z niej warto tu zawitać. A na górze jest do czego wzdychać. Widać stąd całe Karkonosze, góry izerskie, Pogórze Kaczawskie i krainę wygasłych wulkanów. Góra, na której stoi zamek Lenno, jest pozostałością po podwodnej erupcji wulkanu, dzięki czemu większość występujących tu skał bazaltowych ma kształt bochenków chleba i nieco zielonkawy odcień. Jest ona również rezerwatem przyrody. Ochroną objęty jest las grądowy porastający wzgórze z licznie występującym tu czosnkiem niedźwiedzim. Góra zamkowa jest również rezerwatem ptaków nocy, gdzie można odnaleźć najmniejszą polską sowę zwaną suweczką. Ten niespełna 15-centymetrowy drapieżnik jest niezwykle bojowy, potrafi zaatakować zwierzęta trzykrotnie większe od siebie i poluje głównie za dnia. U stóp zamku Lenno znajduje się urokliwy pałac wybudowany w 1653 roku przez ówczesnego właściciela zamku Adama von Kaulhausa.
pułkownika armii francuskiej urzekł urok Góry Zamkowej, a ponieważ koszty odbudowy warowni były zbyt wysokie, postanowił on wybudować z pozyskanych materiałów barokowy pałac. Nie cieszył się jednak długo nową budowlą, bo zmarł niespełna rok po zakończeniu budowy. Majątek przeszedł w ręce wdowy Anny Urszuli i jego synów. W połowie XVIII wieku pałac nabywa ród von Grünfeld, który dokonuje przebudowy. W 1842 roku posiadłość nabywają bracia von Haugwitz, którzy pozostają właścicielami do końca II wojny światowej. Przez kolejne lata dobra zostały mocno rozbudowane, utworzono m.in. park i ogród. Pod koniec wojny rezydencja stała się siedzibą dowództwa frontu, którego komendantem był kolejny z rodu von Haugwitz, ówczesny kapitan rezerwy. Pałac nie odniósł w tym czasie prawie żadnych szkód, co niestety zmieniło się po wojnie. Swój sztab urządziła tu Armia Czerwona. Nim na dobre wyniosło się z pałacu, rozgrabiono go ze wszystkiego, co cenne. Przez kolejne lata właściciele zmieniali się często. Najpierw było to liceum hodowlane, później PGR, szpital dla przewlekle chorych, sanatorium PKP i Poczty Polskiej. Od roku 2000 pałac znajduje się w prywatnych rękach i od tego czasu przeszedł niesamowitą metamorfozę. Kiedyś straszył wybitymi szybami i oknami zabitymi deskami, a teraz jest jedną z perełek Doliny Bobru. Na terenie znajduje się kawiarnia, a w ogrodzie przed pałacem ustawiono stoły i krzesła, więc można odpocząć w naprawdę przepięknym otoczeniu. Pałac można także zwiedzać, wystarczy w ramach biletu wstępu zakupić jakieś produkty w znajdującej się tu kawiarni. A wejść do środka naprawdę warto, choćby żeby zobaczyć odrestaurowywane powoli freski z XVII wieku czy kamienną klatkę schodową. Wleń powstał na przełomie XII i XIII wieku jako rybacka osada przygrodowa, ściśle związana z pobliską Kasztelanią. Prawa miejskie nadał mu w 1214 roku Henryk Brodaty, sprowadzając przy okazji sukienników i kupców z pobliskiego Lwówka. Wleń uzyskuje też liczne przywileje, w tym prawo bicia złotych i srebrnych monet, prawo targu solą i pobierania cła pieszego. Rozwój miasta trwa przez całe rządy Piastów Śląskich. Miasto rozrasta się tak szybko, iż w rok po otrzymaniu praw miejskich mieszkańcy wspierani przez księżną Jadwigę proszą o budowę we Wleniu kościoła. W 1217 roku powstaje świątynia z fundacji Henryka Brodatego i Jadwigi Śląskiej. Kościół spłonął w pożarze, który wybuchł w 1449 roku, jednak szybko go odbudowano. W XVI wieku na prawie 100 lat świątynię przejmują protestanci. Po powrocie do katolików kościół poważnie uszkadza powódź, a następnie kolejny pożar. Po tych wydarzeniach jest w tak złym stanie, że w połowie XIX wieku postanowiono go rozebrać i wybudować nową świątynię w stylu neogotyckim. I to ten kościół możemy dziś obejrzeć.
Po zakończeniu rządów piastowskich miasto traci na znaczeniu, co przyczynia się do powolnego upadku. Pogłębia go jeszcze dynamiczny rozwój sąsiednich Jeleniej Góry i Lwówka Śląskiego, które zdominowały handel i rzemiosło. Przez kolejne wieki Wleń nawiedzają liczne powodzie, pożary i zarazy. Na zakończenie miasto zrujnowała jeszcze bitwa nad Bobrem w czasie wojen napoleońskich. Względny spokój przynosi dopiero XIX wiek. W tym czasie powstaje nowy budynek ratusza wzniesiony w miejscu wcześniejszego, pochodzącego z XV stulecia. Prezentuje on typowy przykład klasycystycznej budowli publicznej Śląska. Warto zwrócić uwagę na mieszczący się na wieży zegar, którego mechanizm pochodzi z 1801 roku. Parę lat temu budynek przeszedł kapitalny remont, dzięki któremu możemy go dziś obejrzeć w całej krasie. Podczas odbudowy miasta w XIX wieku postawiono też na nowo zabudowę rynku. Spokojny i sympatyczny plac otaczają klasycystyczne kamieniczki. Do najciekawszych należą budynki z Pierzei Wschodniej i Północnej. Można tu zrobić zakupy i pospacerować. A podczas zwiedzania warto zatrzymać się na chwilę przy pomniku Gołębiarki. Powstał on z okazji 700-lecia założenia miasta w 1914 roku. Przedstawia on figurę dziewczyny z gołębiem na prawym ramieniu. W ten sposób upamiętniono tradycję słynnych gołębich targów, które od czasów średniowiecznych odbywały się tu w każdą środę popielcową. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.